Janek, kukurydza, zaże popcornu to by było z tego za nami. No, trzeba go tylko chyba Podsuszyć trochę, co? dosuszyć, no bo tutaj... 30 jest, nie? Tak, rozmawialiśmy z właścicielem, u którego robimy dzisiaj pokazy, w zachodniopomorskim, okolice Kostrzyna nad Odrą. I tyle powiemy tak naprawdę. Czyli w sumie jeszcze województwo zachodniopomorskie. Tak, blisko... Tak, na granicy z Niemcami i na granicy z województwem lubuskim. Dokładnie. Nie mylić z lubelskim, bo to... Nie mylić z lubelskim, bo to całkiem dwa różne skrajnie odległe województwa. Janku, trochę tej kukurydzy już nakosiliśmy. Morze kukurydzy można powiedzieć. Kukurydzy. Nie morze kukurydzy, a morze kukurydzy. Morze kukurydzy, dokładnie. Jesteśmy na pokazach dzisiaj jednym kombajnem chińskim Aupax rotorowym. Tak, GM100 z przystawką Capello 5-rzędową. Klient, bo oczywiście jak wiecie, no jeździmy różnymi kombajnami. Czasami się zdarza, że dwa są na pokazie, czasami... Znaczy na razie do tej pory jeździliśmy Zawsze były tylko dwa. dwoma. Ale tutaj klient stwierdził definitywnie, że jednak go bardziej interesuje kombajn rotorowy i troszkę zaoszczędził nam też kosztów, że mówi, miał od nas kombajn wcześniej już. Ma, przepraszam. Ma kombajn klawiszowy, czteroklawiszowy. Czteroklawiszowy, taki czerwono-biały. Rostel masz 175 koni. Czyli mniejszy niż kombajn rotorowy, Tak, bo tu mamy 190 koni. Mniejszy to jest pojęcie względne. Względem mocy. Mocowo tak. Mocowo jest mniejsza moc była w nowej. W kombajnie GM100 mamy 190 koni. Ale system omłotu Zupełnie inny, bo jak kombajn nowa był stricte kombajnem standardowym, tak jak każdy zna, czyli bęben mucący, klepisko. Tam była 600 bęben, tak. czy 660? Nie, tam była 600, w tych większych były 800. Tam była 600, a tutaj z kolei mamy też 600, ale rotor. Ale wzdłużny. Tak. 3125. Brawo. Bardzo długi ten rotor. No, powiem Ci, nietypowa konstrukcja jak na europejski rynek. Przeważnie te kombajny rotorowe są jednorotorowe, są znane trochę z większych mocy i w innych markach. Też nie ma ich dużo. Aczkolwiek... Na pewno nie ma tak kompaktowych kombajnów rotorowych w tym gabarycie. Nie ma. Tak naprawdę one przywędrowały do nas ze wschodu, dalekiego wschodu, to trzeba powiedzieć, bo wiadomo, że to jest chiński kombajn, ale patrz sobie na cały świat. Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Południowa, Kanada, wszyscy jadą na rotorach dużych. No, zgadza się. Więc, ale oczywiście tam to też... są gigantyczne rotory. Tak, to są gigantyczne rotory, więc ten system omłotowy się sprawdza. Więc tutaj po prostu zaaplikowany został ten sam system omłotowy, tylko do po prostu mniejszej maszyny. Ale ten rotor wcale on nie jest mały, czy zbyt mały jak na tą maszynę, bo z tego co wiem, to on jest taki nawet przewymiarowany trochę jak na ten kombajn. Tak. Rotor jest, można powiedzieć, dużym rotorem jak na kombajn, chociaż... Duży rotor w małym kombajnie. Znowu, że jest taka sprawa, że nie mamy skali porównawczej. No bo właśnie w tym gabarycie i w tym przedziale mocowym nie ma kombajnów rotorowych. Nie ma kombajnów rotorowych. Jedyne co mogę powiedzieć, na pewno jeżeli chodzi o konstrukcję samej maszyny, no to jest ona jeszcze prostsza niż prosty kombajn klawiszowy, bo zauważ sobie, nie masz żadnego przyłączy do wytrząsaczy, nie masz tutaj tulejek ani niczego, nie masz Mamy rotor tak naprawdę rotor, i sita. I tyle. No i cały później system przenośników. Tak, wiatry, wialnia, takie rzeczy, Dokładnie. ale masz tylko, wiem, że to może aż małostkowo zabrzmi, ale masz jedno, jakby to powiedzieć, na początku rotora jedno duże łożysko i na końcu też łożysko z przekładnią tak naprawdę, która już jest wyposażona w dwa biegi tak naprawdę. I dlatego możemy kosić spokojnie sobie tutaj kukurydzę, ponieważ rotor oczywiście napędzany jest na wariatorze, sterowany wariator jest z kabiny operatora, prędkość obrotowa, bezstopniowo. Nie do końca, bo są 2 stopnie. No to o tym właśnie mówiłem, że i mamy w tym momencie 700 obrotów plus i 700 obrotów minus, tak nazwijmy to potocznie. I czyli w jakich uprawach używamy tych i tych obrotów? Inaczej, jeżeli chodzi o teraz co robimy, czyli poniżej 700 obrotów, to oczywiście tam zjeżdżamy do dużo niższych wartości niż 700. Gdzieś tam do 400, nie? Tak jest, jeżeli chodzi, to są uprawy łatwo mące, czyli mamy tutaj słoneczniki, mamy kukurydzę. Jeżeli chodzi, nawet nie wiem czy w soi też. W soi też w słoneczniku na pewno jechaliśmy, grochy. Wszystko takie łupinowe, coś to się łatwo obmaca. W przypadku, jeżeli chodzi o 700+, no to każda inna uprawa. Oczywiście ogólnikowo, nie łapcie mnie za słowa, dokładnie. Bo to może, a chyba, że macie jakąś uprawę jeszcze, to wymieńcie w komentarzu, bo to też ja jestem... Mieliśmy też próbować się z tym kombajnem w polu, które odmówiliśmy.
na które nie, że nie byliśmy pewni, Tak, bo to było inaczej. pole konopi. Konopi. I było To nam jest trochę szkoda tego bardzo, kombajnu pokazowego. bardzo niewdzięczna roślina do omotu. Ryzykowaliśmy tak naprawdę Pożarem. Pożarem. To się Mieliśmy już doświadczenia w innych kombajnach, tak, to mieliśmy nie w jednej doświadczenia, marce. Nie w jednej marce. Próby były wjazdów konopi w różnych markach kombajnów. Przeważnie kończyło się to zawinięciem, bo niestety Jest nawet kilka filmów na naszym kanale, gdzie dyrektor serwisu bądź Maciej też pokazuje, że pokazywali. tam już były zalążki I to wcale te kombajny otlone, nie zrobiły dużo hektarów. więc dlatego tutaj ja uważam, że jeżeli ktoś uprawia sobie konopie, to ma dwie opcje. Jeżeli jest plantatorem na wysoką skalę, no to niestety musi kupić kombajn przeznaczony do tego, który zbiera, w zależności oczywiście co chce Przystawkę zbierać. tak naprawdę do tego kombajnu. Powiem Ci tak, to nawet ja powiem Ci tak, to jest, ja bym to nazwał sieczkarnią z przystawką. Okay. Bo w tym momencie jedzie sieczkarnia, która taki na przykład kemperem ścina od dołu, ale zanim ona zetnie od dołu, to u góry zbiera same te tak, nasionka. Same zbiera nasionka, jest to po prostu na taśmowy header, który wrzuca, automatycznie kipuje z boku na jadącą przyczepę, a cała sieczka jest rozpraszczona, tak naprawdę ten zielony przez sieczkarnię przechodzi przez noże na tył. Więc, na tył. Ale taki zestaw jest horrendalnie drogi. No to już muszą być gospodarstwa wyspecjalizowane, tak, które tych hektarów mają. Jeżeli tak ktoś dużo. uprawia, bo konopia jest opłacalną kukurydzą, jest rośliną. opłacalną rośliną, konopia. No kukurydza w tym roku nie jest Nie jest opłacalna, ale konopia przeważnie jest opłacalną rośliną, zwłaszcza na oleje konopne. Każdy próbuje i powiem szczerze, bardzo dobrze sprawdzają się bizony w konopi. Bo są proste, tanie i jak się spali, to nie jest go szkoda, nie? No, nie ukrywaj, to trochę tak można powiedzieć, ale jakby to powiedzieć, koszt ryzyka do no i zysków też ten jest klient mniejszy. miał właśnie bizona. Tak, i on sobie tym bizonem spokojnie kosił. Chociaż oczywiście. wiem, że jak próbował gdzieś tam różne inne usługi, to każdy tego odmawiał. Tak. Ja miałem też takie małe, niemiłe doświadczenie w koszeniu właśnie konopi, gdzie zawinął się taki dość spora ilość tej konopi i wyrwała taki spory element ze układu hydraulicznego kombajnu i było drogo i nieprzyjemnie, że tak powiem. Ale oczywiście, dlatego zachodniej. też trzeba zważyć na to, co się kosi, jak się kosi, żeby to wszystko było z głową, ponieważ można pojechać, można spróbować, ale zdarza się na przykład, że potem trzeba kombajn odtykać przez kolejne 2 dni Ryzyko robocze. kosztownej awarii jest dużo większe niż zarobek z tego. Tak, jest potencjalny zarobek tak naprawdę. Jeżeli chodzi o tutaj kombajny, którymi my jeździmy, to akurat ja jestem przeciwny, jeżeli chodzi o konopie, ale oczywiście, jeżeli ktoś z Was sobie kupi taki kombajn i będzie chciał wjechać konopie, chętnie przyjedziemy, na własne ryzyko, to nagrać. My to sfilmujemy. Dzisiaj jesteśmy, Janku, tutaj drugi pokaz w województwie zachodniopomorskim. Jak to nagrywamy, jest 22 października, czyli zostało tak naprawdę... Film się pewnie ukaże w niedzielę, więc za kilka dni. Czyli można powiedzieć, zostało Wam 5 tydzieni, bo do piątku, ostatni piątek października kończy się okazja na kombajny. Co to jest za okazja? Co to jest? To jest wyśmienita okazja. Kasy. Można zyskać do 40 000, jeżeli chodzi przy zakupie danego kombajnu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć ceny, no to oczywiście zapraszamy na stronę www.korbanek.pl. Tam się łatwo można podnawigować i znaleźć aktualność albo nawet wyskoczy nam okienko z obecną okazją na te kombajny. Jeżeli planujecie zakup kombajnu na przyszły rok, no to zapraszamy oczywiście do kontaktu z naszymi przedstawicielami regionalnymi, dyrektorami regionalnymi, z nami, czyli za mną w sensie, samą centralą, z naszymi punktami dealerskimi. I tak naprawdę możecie pisać też na infomapa.korbanek.pl. No i komentarze my też opowiadamy. Dokładnie. I widzimy się, Janku, na pokazach. Poczekaj, gdzie jeszcze mamy pokazy? O, teraz jeszcze mnie zapałeś mnie. Tak, Jesteśmy zachodniopomorskie, lecimy na końcówkę Łódzkiego Mazowieckie. Blisko Warszawki Potem gdzieś, tak jest, nad Warszawkę potem. Później planujemy też Podlasie. Później znowu planujemy wrócić do Zachodniopomorskiego, do naszego kolegi, do Ediego Farmera. Nie zapomnij, że jeszcze musimy jechać na Dolny Śląsk. Jeszcze do mnie musimy pojechać, jeszcze u mnie zostało Ale to może hektarów. u Ciebie niedługo w takim wypadku, nawet myślę, przed tym filmem. Wolny weekend myślę, że się tam znajdzie. Coś zrobimy, bo pamiętam, że duży kawałek z Ciebie. Mamy jeszcze tam w Tarnowie do skończenia, co zaczęło padać. Więc na pewno wyczekujcie live'ów, wyczekujcie aktualizacji z pokazów. Staramy się robić te live'y, chociaż nie zawsze udaje nam się ten internet tutaj odnaleźć. Dzisiaj mieliśmy tragiczny zasięg, ale i tak próbowaliśmy. Ale i tak udało nam się jakąś część pokazać. Dobrą godzinkę z Wami porozmawialiśmy. Dokładnie, pogadać w jakości. Wiadomo, że no niestety jedziemy troszkę w ciemno,
bo my korzystamy z wielu dostawców internetu, żeby ten live był jak najlepszy dla Was. Ale też chcemy pokazywać na żywo, nie tylko w filmach, że znajdujemy się w różnych częściach, nie tylko już Wielkopolski, bo całej Polski. Wyjechaliśmy w końcu poza tą granicę jesteśmy naszą. poza granicą, chociaż na razie znajdujemy się w hali u klienta. A za nami spora ilość kukurydzy. Myślę, że jeszcze co najmniej 2 razy tyle się tutaj pojawi. Minimum. Mam nadzieję, że ta hala tutaj wystarczy, Janku. Może być różnie. Do Do zobaczenia. następnego. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.